Słodziaki piękne. Witajcie kochani w Berlinie. Pamiętacie kocury? Są one. Jest super pogoda, fajna, ciepło, 21 stopni. Czekamy na kolegę, no i lecimy dalej. Witajcie z Berlina. Będziemy tutaj dosłownie też 2 godziny i potem lecimy dalej. Kiciuś! Jakiś... No, to jest życie, co? Nigdzie nie pójdzie, co kocur? Co słodziaku? No i tutaj mamy niemieckie osiedle. Takie chaty. Ale jest super. Pogoda, powiem wam, jest mega fajna. Nie jest ani zimno, ani ciepło. Zaraz lecimy na pyszne śniadanko. I tak, i dalej w drogę. A tutaj co robią ludzie w niedzielny poranek? Passing by this building. Yeah, that looks totally like Germany, like war. Yeah, it looks Scary. Gosh. And what is now in that building? so there is a museum, police center. So there are lots of parks, cafes, bars. Germans love like outdoor activities for sport. Also there are lots of sports facilities, like a lot of them. You can invade Poland and Austria. So lots of canals. Nothing more fun. I worked in some like that. Teraz przyszliśmy tutaj do parczku, do naszej restauracji Annelis. Musimy czekać 15 minut. I zobaczcie. Tu jest w pobliżu, tam jest restauracja, którą z całego serducha polecam. Bo jest przepyszna. No i zobaczymy. Jakiś taki park dziwny, tu podobno dużo rzeczy sprzedają i w ogóle, więc muszę się pilnować z chłopakami. Gosh, why are you taking us? I don't know. It's a very nice park as well. Yeah, it's cute. But I would be scared. Yeah, they say it's still not dangerous, but I would. Zobaczcie w ogóle na te murale. No tu to jest coś normalnego, zwykłego. Proszę bardzo. Wow. Witajmy w Berlinie, moi drodzy. Witajmy w Berlinie. Jeszcze zobaczcie, odkryliśmy te jeżyny. O, rosną sobie na dziko. Wow. You will eat that? We can eat that? Patrzcie. Niemieckie jeżyny. Nice. But soury. Dobra, spacerek. Spacerek po Berlinie. What's that district you guys said to me? Görlitzer Park. Görlitzer Park. Dobra. Metro jest. Mam nadzieję, że taki spacerek po Berlinie wam się, kochani, spodoba. Już tutaj byliśmy. Na pewno na górze wam podlinkuję, jak byliśmy tutaj zimą. Bo byliśmy w tym samym miejscu właśnie tutaj. I w tej samej restauracji. No i było przepyszniej, dlatego tutaj wracamy, a restauracja jest z polecenia rozkosznego. Mają no najlepsze możliwe naleśniki, powiem wam. Więc... A kolejka? No zobaczymy zaraz. A tu jest właśnie ta miejscówka Obowiązek, jak będziecie w Niemczech. Przysięgam, mają najlepsze naleśniki na świecie. Pychotka. To są te naleśniki najlepsze i to też jest fajne.
jajka takie na chlebku. Pychota i mają baskijski sernik. Zobaczcie. Superowskie. Takie ceny. Wow. Let them know because otherwise they're gonna. Moi drodzy, pojedliśmy, było tak pyszne. Sernik baskijski to chyba był najlepszy, jaki w życiu jadłam. No i te naleśniki przepyszne. No i teraz tutaj idziemy do kościoła. Za mną, proszę bardzo. I ruszamy dalej w trasę. Pogoda jest wymarzona. Tutaj nam kolega mówi, że zwykle jest bardzo dużo deszczu. Dzisiaj jest tak 21 stopni, no ale jest bardzo fajnie, ciepło i przyjemnie. No i coś mi ten mój telefon, wiecie co, coś mi to światło szwankuje. No ale to nic. Idziemy do kościółka. Na mszy raczej nie zostaniemy, bo mamy jeszcze przed nami już 6 godzin jazdy dzisiaj, więc pomodlę się. No i tak będzie. Ładnie. But they gave me booklet. Przy niedzieli zatrzymaliśmy się jeszcze w takim sklepiku. Czajcie to i mamy wodę i kubki i tak to wygląda. Mało co otwarte, tutaj jakaś restauracyjka, ale kolega nam mówi, że właśnie restauracyjki, kafejki w niedzielę są normalnie otwarte, więc tak. Brother stay in Berlin in summer. It's also nice. I was there. In EU, so I can use my phone. In European Union, like same number. Okay. Polish. Mostly. Oh, look at! I know this kind of restaurant, so like lots of people with great experiences. And yeah, they want to just run the restaurant. And this guy, the old guy, has a very nice. Sıfırdan. Wow. Paris, not very much. I hope. Zobaczcie jaka ulewa, moi drodzy. No, crazy. Traffic danger, proszę bardzo. Wyjechaliśmy 2 godziny poza Berlin i taka pogoda. No. We use navigation mode. So it was the main point was that like to use. Słuchajcie, hit. Nie tylko w Polsce są bociany. Prawdziwy niemiecki bocian. Pozdrawiamy. Like Greece, names, city names. Even there is even Berlin in US. Moi Państwo, zatrzymaliśmy się teraz na stacji benzynowej. Ariel chyba, tak żeby do łazienki skoczyć. Aral. No i 50 centów, eurocentów kosztuje taka wejściówka, więc oddałam ostatnie moje centy, które miałam, jakieś takie, bo oczywiście pan nie akceptował kart, no więc zapłaciłam 49 centów, ale mnie wpuścił, thanks God po prostu. A wcześniej byliśmy, no i kosztowała wejściówka euro, no. Więc to jest coś innego. W Polsce wydaje mi się, że nie płaci się na stacjach benzynowych za ubikację, w Stanach w ogóle, tak więc no... Tak to jest, moi drodzy, tak to jest, ale nie ma co narzekać. Byliśmy w łazience, mamy jeszcze godzinę do postoju w Hanower, a potem jedziemy do punktu ostatecznego, więc łącznie mamy jeszcze przed sobą 3 godziny jazdy. Tu słońce, tu ciepło, tu leje, tu już się zimno zrobiło, więc pogoda zmienną jest. Tak więc tak. No i stwierdziliśmy jeszcze, że idziemy do niemieckiego Maka. Słuchajcie, zobaczymy co ciekawego, to jakieś kurcze 2 poziomy. No zobaczymy, jakąś kawusię się weźmie, coś do jedzonka i mam nadzieję, że będzie w porze. Nawet fajnie na podwórku tutaj mają siedzenia, więc jest okej. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że tutaj w Maku bardzo ładne mają koszulki takie pracownicy z frytkami. Plus, kryłam tutaj, że mają takie papierowe menu
Zobaczcie, wszystko i po angielsku, fajnie popisane. Tutaj, zobaczcie. Mega. Różne rodzaje rzeczy. International dosłownie. Wow, fajnie, ale maczy niestety nie było. I tutaj mamy naszego rapa. Wygląda tak samo, myślę, jak w Polsce. Proszę bardzo. Moi drodzy, bardzo dobry. Taki jak chyba w Polsce. W Stanach to jest po prostu dziadostwo. A tu? Pycha. Słuchajcie, dojechaliśmy do Düsseldorf. Zobaczcie na nasze bagaże tutaj. Jedna noc. No, u znajomych. Kaput jesteśmy. Jechaliśmy chyba z 10 godzin, tak się czuło, bo były ogromne korki, więc masakra. Dan, 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 dan. Ale słodziaczki jesteście. Jakie słodziaki ładne. Jakie słodziaczki. Oj, ty idziesz piękna. Is that their mom? Yes, this one? Okay. Mamunia, tak? Dbasz o swoje dzieci, tak? Tak. Pam, 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 pam. He likes here. Oh, it's likes comfy here? Yes. Oh, look at Okay, you. I'll make the book a little bit. Do you like to learn? Witajcie, kochani, dnia kolejnego. Jesteśmy tutaj u znajomych. Mieliśmy ten zaszczyt spania w pokoju dzieciaczków. I co, wstajemy powoli. Poszliśmy spać po 3:00, bo wiecie, gadki, szmatki, te sprawy. I jest teraz godzina 10. Zaraz wstajemy, lecimy trochę na obchód Düsseldorfu. Düsseldorf, tak się chyba nazywa to miasto, żebym nie palnęła jakiejś kafy. Idziemy na śniadanko, wiecie, jeszcze trochę tam z nimi pochodzimy, tu jest taka fajna rzeka, pozwiedzamy, no i dalej w trasę. To jest życie na walizkach. W ogóle jak oni zobaczyli, ile my taszczymy walizek, to po prostu zapytali, czy tutaj się przeprowadzamy, czy coś. No bo ja nadal nie potrafię, wiecie, ja nadal nie potrafię pakować się tak w jedną walizeczkę, bum, bum, bum i już tylko tych ciuchów, butów, kosmetyków, a i tak używam tylko, wiecie, najbardziej podstawowe rzeczy. To samo, nie wiem, skarpet, bielizny, no wszystkiego nawalone. Długie rękawy, krótkie spodenki, długie sukienki. Oh my goodness, powiem wam, głupota, naprawdę głupota, no ale co zrobić, no taki człowiek. Wiecie, jak się samochodem jedzie, no to inna sprawa, no bo jak się idzie na samolot, no to są te limity, a z samochodem wszystko się pakuje, tu wiecie, prezenty, nie prezenty, więc tak. No ale jest fajnie, powiem wam, no życie na walizkach, jest fajnie, nie ma co narzekać. Cieszę się bardzo, że tutaj mogliśmy też być, coś innego. Jak mogliście zauważyć w tych wszystkich przebitkach moich wczorajszych, pogoda była zmienna. Raz lało, raz świeciło, raz wiało. W ogóle dzisiaj jeszcze miałam sen, że nagle śnieg zaczął sypać. Jak wstałam rano, ale nie. Tutaj powiem wam też jest tak chłodniej. Jest jakieś 18 stopni. Niebo zachmurzone, ma padać później, więc tak oni nam mówili, że cały czas praktycznie tak jest, że wiecie, ta pogoda jest taka, no, barowa, jak to się mówi, no ale jest okej. Nie chcę narzekać, więc tak, kochani, witam was dnia kolejnego. Myślę, że ten odcinek zakończę na Düsseldorfie. No i tyle. No a dalsze nasze przygody zobaczycie, co tam będziemy ciekawego robić, ale jestem bardzo, bardzo podekscytowana. No, witajcie dnia kolejnego. O, jakie słodziaczki, Simba Bambi. A ty? Toto? I piłeczka. I Fluffies. Okay, who starts? You. I start? White always start. Okay, I go here. You can go also here what you want. Wow. That's... Do you like rain or not much? Me too, I don't like rain.
Powiem Wam, że ten Düsseldorf jest taki trochę puściutki. No wszystko tu jest, jak nam opowiadali, to i szkoła blisko, i wiecie, sklepiki, markety. Rossmann właśnie też spotkaliśmy po drodze. No ale no nic takiego ogromnego. Nie wiem, może nie odkryliśmy jeszcze uroków. Zobaczymy. No ale pogoda jest fajna. Trzeba bluzę mieć, krótkie spodnie można mieć. No i tak. Więc bardzo fajnie. Okej, moi drodzy, to dlatego tutaj są takie pustki, bo my nie jesteśmy w samym centrum Düsseldorfu, tylko na obrzeżach. Więc o, pociągi. Tak to się prezentuje, dlatego tutaj za bardzo nic dużo się nie dzieje, ale tutaj znaleźliśmy knajpkę właśnie na śniadanko, więc tak. Uhu. I powiem Wam jeszcze, tu jest tylu rowerzystów, że to jest szok. Ludzie bardzo, bardzo tutaj lubią jeździć na rowerach, więc no, od groma i ciut. Wszędzie tutaj skutery, rowery. Zobaczcie, bardzo dużo. Więc chyba wszędzie można rowerem dojechać. Ścieżki przystosowane, no mega. No i właśnie te tramwaje. Tak więc wieku aż mi oko łzawi, bo powiem Wam, że niby słońca nie ma, ale czuć, że słońce jest, więc o. No i tu jest dowód. Jeden rower na rodzinkę, drugi, tam trzeci i jeszcze czwarty mają. Słuchajcie, przyszliśmy teraz do takiego fajnego parczku. Tutaj zwiedzamy parki i zaraz tutaj będzie rzeka i powiem Wam, coś mi zatyka uszy. Tak jakby jakaś zmiana ciśnienia. Codziennie dosłownie rano mam zapchane uszy. Nie wiem, o co chodzi. A tutaj ta wieża, czekajcie, gdzie ona jest? Tu. Przypomina Wam coś z Kanady? Jak oglądaliście mój film? Bardzo podobna była. No. Jesteśmy już bliżej downtown Düsseldorf i fajnie. Jest cieplutko już teraz. W ogóle zobaczcie, tutaj jest jeden most, tam jest drugi i praktycznie czuję się jak w San Francisco, Nowym Jorku, nie wiem, te mosty. Wow. No i rowerzyści. Tak jak Wam mówię, tu wszyscy jeżdżą dosłownie rowerami. Mają takie elektryczne, zwykłe, bardzo dużo rowerzystów. Fajnie. O, tutaj łodzie. Super, cieszę się bardzo, że pogoda się polepszyła. Dobra, próbujemy, moi drodzy. O. No powiem Wam, patrzę na tą wieżę, no i dosłownie identyczna jest w Kanadzie, teraz sprawdziłam. Wstawię Wam na pewno gdzieś tutaj zdjęcie. Fajnie. A tutaj wszystkie te łódki to są restauracje. Zobaczcie jaka cute. Myślałam, że to jest chata czyjaś, po prostu wiecie, tu sobie odgrodził ktoś ogród. Tutaj restauracyjka. A tu mamy małego pomocnika, tak? Aha, you wanna go up? Okay, 1 second. Cute. Ostatni przystanek przed dalszą podróżą. Niemiecki Lidl. Zobaczymy, co z tego będzie. Lecimy i kupujemy. Mega żałuję, że nie mamy Lidla w Stanach. Serio. Bardzo, bardzo, bardzo. Wiem, że w niektórych rejonach jest. U mnie niestety nie ma, więc cieszę się jak dziecko. A takie smakołyki mają właśnie tutaj w Lidlu. Zobaczcie. Takie pączuszki. Coś takiego. Ceny oczywiście w euro.
croissanty, donatsy, takie różności, pizzerinki. No, chyba zupełnie inne rzeczy niż w Polsce, co? Dajcie znać. Tak to się prezentuje i tu całe 6 pąków, 2,49. O, tam jeszcze. Czekajcie, jeszcze tutaj mają takie kajzerki z dynią, buły. To wiem, że było w Polsce. Tutaj pełnoziarniste. To jest ciabatta i tu taki chlebek. Wow. Ile w ogóle tutaj jest rodzajów tych Schogaten czekoladek. Ja cię kręcę, moi drodzy. I one są po €1,99. Fajnie, bardzo dobre są. A te proteiny to też będę musiała popróbować, bo widzę wiele ludzi bierze, poleca, więc to też jest na liście i tutaj z etykietkami właśnie. Fajnie. Nie wiem, czy tutaj są inne rzeczy niż w regularnym Lidlu w Polsce, czy inne. Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba Lidl lubiłabym zdecydowanie bardziej niż Biedry. Tak, to co jeszcze tutaj mają? Czekajcie. Jakieś nowości może? Takie naczynia do zapiekania za 9 €. Kubeczki różne. O, żelazko 38. Patrzę, bo może mi coś tutaj wpadnie w oko. Tu rzeczy już takie bardziej męskie. No. Nie. Tu raczej nic nie znajdę. O, tutaj takie uchwyty do łazienki akurat. Fajne też. O, i tutaj jakieś widzę paprykowe. Słuchajcie, wzięłam sobie dużo gazetek do przejrzenia, 3 różne. Zapłaciliśmy łącznie za tyle rzeczy. Woda, wody, elektrolity, banany, jakieś ciasteczka, bułeczki. 17 €, więc myślę, że to wcale nie tak dużo. No bo w Stanach to byśmy zapłacili, no nie wiem, z $30 pewnie za tyle rzeczy. Tak myślę. Zatrzymaliśmy się, gdzie prawdopodobnie jest najpiękniejsza katedra w Niemczech. Nasz kolega tak mówi, że jemu podoba się najbardziej. Już wam pokazuję. I tutaj leje jak wiem, ale jaki śliczny budynek. Spójrzcie na to. Cudo. Tu uliczka i tu katedra. Wow. Piękna. A my lecimy w deszczu. Ale tu jak ślicznie jest, moi drodzy. Spójrzcie, Boże, to jak z innego świata po prostu tu wygląda. Powiem wam, przepiękne to jest miasteczko. Katedra też, jak mogliście widzieć. Idziemy jeszcze na szybko wziąć sobie jakąś herbatkę, kawkę. I to miasteczko nazywa się Aachen. Aachen. Napiszę wam na dole. Jest cudowne, przepiękne. Wow. I ta katedra. Cudo.